Siema, witajcie na następnej wyprawie. Jesteśmy w tajnej prodzieckiej bazie, w tajnym prodzieckim okopie. Tak tajnym, że nawet sami nie wiemy, gdzie jesteśmy. A przed nami tajna misja nie bycia zobaczonym. Zapomniałeś stać. Musimy teraz biec i uważać na wszystko, co się dzieje dookoła. Tak, zaczynajmy. Desant! Hurra! To co panowie, zaczynamy od głównego wejścia. Wydaje mi się, że ten budynek tutaj za nami, No z największym tego obiektu. ale nie, to był taki checkpoint do wjazdu na teren, co nie? Pierwszy był przy samym wjeździe na cały teren. Tak. Tutaj jest drugi jakby do wjazdu na, nie wiem, koszary bym to nazwał. No, koszary. Dobra, tam będzie reszta część. Tam będzie reszta część. Powiem wam, że jak widzę takie poradzieckie miejsca, to strasznie się cieszę, że już za niecałe 2 miesiące, jak sytuacja polityczna pozwoli, będziemy w Czarnobylu. Więc serdecznie was zapraszamy. O kurde, jak tutaj wypruli podłogę. O człowieku. To po czym teraz chodzimy? To tu to były takie podstawy. O to. Do parkietu. No ogólnie hala gimnastyczna do kosza z tymi. Boisko do koszykówki. Tu jeszcze zobaczcie, były takie wystające liny. U mnie w szkole też było coś takiego. Nawet podłogę zdjęli, widziałeś? To co to jest? Jakieś dziury. Lwy stamtąd wyjeżdżały, jak koloseum do walk gladiatorów. Szkoda, że to jest tak rozwalone. To trzeba iść głębiej. Tu była sala sportowa, to tutaj łazienki były. Gdzieś też jeszcze przebieralnie. No, tutaj prysznice. Dosyć mała jak na jednostkę wojskową. Szczególnie, że tu raczej kilkudziesięciu chłopa naraz pewnie grało. No ale samo to, że były, no to jest jakiś tam no taki obowiązkowy element. Co starsi widzowie pewnie pamiętają naszą ostatnią wyprawę do Niemiec, gdzie byłem ja z Konradem. I tam odwiedziliśmy taki podziemny schron. On był właśnie na terenie jednostki, która była obsługiwana znowuż przez tą jednostkę, bo to jest niedaleko siebie. Tutaj mieszkała 72. Brygada Inżynierów, w prawo idziemy, którzy dostarczyli właśnie na pojazdach wojskowych głowice jądrowe do tamtych magazynów w okolicy tego bunkra. A my teraz wchodzimy do środka, no do koszarowców tutaj, gdzie oni mieszkali, tak? Wiecie, to ta jednostka była duża, czyli po prostu w dużym skrócie oni tutaj mieszkali, żyli, uprawiali sporty w salach gimnastycznych jak przed chwilą i gdyby doszło do jakiejś, o, prawie mi gałąź kamery zdjęła, gdyby doszło do jakiejś godziny po, to pewnie mieli zostać przerzuceni już na finalne tereny działania. Sala, możliwe, że tu, o, zobaczcie, to jest podwyższony teren. Więc nie dziwię się, jakby to była albo sala odpraw, albo kino. Wiecie, w tych dawnych radzieckich jednostkach były właśnie te kina i tak dalej. Wiecie, tam zawsze szef biura politycznego też musiał być. Dawka propagandy też musiała być przekazana. I moim zdaniem to była właśnie albo kino, albo sala odpraw. Tudzież jedno i drugie mogło służyć tak naprawdę do tych samych celów. Ten budynek do tych samych celów mógł służyć, że w czasie wolnym tutaj puszczano jakieś seanse, a w ramach potrzeby po prostu dawano tutaj też salę odpraw. Jakże wymowny graffiti. I obczajcie, co ten doktor Plaga ma na palcu. Papier toaletowy. W Niemczech już nieraz spotkaliśmy się z takimi, nie tylko w Niemczech, ale z takimi tabliczkami, gdzie było napisane uwaga, miny. Tu sobie przetłumaczyliśmy i było napisane uwaga, były teren wojskowy, możliwość niewypałów, jakichś takich gadżetów, tak? Ale nikt tu nie mówił nic o minach. Nie wiem, ja nigdy nie znalazłem. Albo może i znalazłem, tylko nic o tym nie mówiłem. Tam dalej była jednostka, ale widać, że jest już taki plac zrównany z ziemią, czyli wyburzają te budynki. No dobra, ale wbijmy sobie do pierwszego pomieszczenia, do pierwszego budynku mojego. Ej, obczajcie, jaki zakaz dziwny. Hydrauliczne to było?
sumie drzwi wyglądają tak... A nie, to jest metalowa, to jest drewniane. O, kable jeszcze. Wszystko co do bezpieczników to powycinali. To taki trochę nasz style, że tak powiem. Pójdźmy na górę, bo zawsze wyższe piętra są ciekawsze. A tutaj widzę, że nie ma piwnic. Co tu, podłogę pousuwali? Czajcie. Zostały tylko... Dobrze mówię, to się chyba legary nazywa. Zerwali całą podłogę. A dlatego jak będziemy szli, to tylko po tym, żeby na tym nie stawać. W tamtym bloku jest Łukasz i go widzę, właśnie we mnie świeci nawet. Jeszcze nie wiem, czy nie da się wejść wyżej. Jak się da, to pójdę jeszcze na to wyższe piętro. A, jestem na najwyższym piętrze. Czyli się nie da już wejść wyżej. Dobra, to chodźcie do drugiego takiego budynku. Wyprawy do Niemiec kojarzą mi się właśnie z taką pogodą, czyli około 5 stopni, deszcz. No i z takimi miejscami typu las i opuszczone poradzieckie miasta. O, kogoś słyszałem chyba. No bo ostatnio po prostu tych poradzieckich miast tutaj jest naprawdę dużo na terenie byłego NRD. No jak widzicie sami, zwiedzam chyba wszystkie. No, tutaj napoje alkoholowe z Polski zresztą. No to jest jakby w lepszym stanie i moim zdaniem to właśnie tutaj mieszkali. Ale nie wiem, czy mieszkali tutaj żołnierze, czy na przykład czy nie był to budynek jakiś oficerski. Bo zobaczcie, że każda ściana miała inny kolor. Jest parę jakby takich budyneczków. I możliwe, że po prostu tam, gdzie żołnierze byli skoszarowani w tych niskich na początku budynkach, to na takiej klatce i w takim budynku mieszkali oficerzy, którzy już mieli do dyspozycji nie jeden pokój, a na przykład pokój i kuchnię. Na strychu dobre jest to, że często są wyryte jakieś słowa, zazwyczaj właśnie w takich miejscach po rosyjsku, daty, więc można się rozglądać po ścianach i może coś się uda dostrzec. Po tym budynku chodził Konrad. Zakładając, że szedł z tamtej strony, to w tym budynku był też. No dobra, to trzeba któregoś z tych budynków szukać. I albo znajdę jakiś, którego jeszcze nie widzieliście, bo chłopaków tam nie było. No albo natrafię na któregoś z nich. To w ogóle nie wiem czemu, ale przypomina mi... No nazwaliśmy ten odcinek Willą Masona. Później się okazało, że to była galeria sztuki. Po prostu trochę się w błąd dostępnymi informacjami wprowadziliśmy. Ale rzeczywiście kształt tego budynku... bym powiedział, że jest bardzo podobny, żeby nie powiedzieć, że identyczny. No ale chociaż to są dosyć popularne takie struktury właśnie, że spiczasty dach i spiczasty dach i właśnie takie kanciaste kształty dookoła. Może w tamtym okresie to po prostu modne było. A moim zdaniem teraz wchodzimy albo na stołówkę, albo do koszar, ale chociaż patrząc po tym, to była właśnie albo stołówka, albo mesa, kuchnia właśnie. Bardziej wydaje mi się, że chyba... Chociaż niekoniecznie, bo tam są jakieś mniejsze budyneczki. Chyba, że tu była stołówka, a kuchnia była... kuchnia była gdzieś tutaj. No tutaj jaki artyzm, żeby... Może jakaś mesa oficerska była, bo... Zobaczcie, tutaj jakieś kamyki zdobione, wszystko właśnie tak jakby... jakieś zadbane, nie takie toporne, po prostu murowane, szare wszystkie, tylko już tak bardziej elegancko poukładane, więc rzeczywiście to mogła być jakaś mesa albo kantyna oficerska. Oj, tam jest dosyć duży budynek i teraz się do niego udamy. Jak na każdym prawidłowym urbexie musi być toaleta. Jest i tutaj, tylko tym razem troszeczkę inna niż zawsze. Trochę to takie głupie, jak się człowiek wymądrze na temat toalet, ale parę opuszczonych toalet widziałem. Bo tu jest na jakimś takim podwyższeniu. A zwykle były to albo dziury w ziemi, czasami taką ceramiką wypełnione, że tak powiem, a czasami po prostu zwykłe kibelki, a tu jest taka podmurówka. Widziałem gdzieś kiedyś coś takiego, nie pamiętam gdzie, ale to jest dość rzadki widok, jeżeli mam być szczery. No to tyle, jeżeli chodzi o moją teorię na temat kupy.
Kroczę dalej. Staram się iść po belkach, bo nie wiem co jest pomiędzy tymi belkami. Ale kurde, to już są takie wydmuszki, powiem wam. O, tu jeszcze są stare malunki. Jak zobaczycie, są kwiaty narysowane. Znaczy to są takie... One nie tyle co są narysowane, tylko to były szablony i są odciśnięte. Pewnie farbą z gąbką. Większe, mniejsze. To dziwne, bo jak je stacjonowali żołnierze, to raczej żołnierz tak średnio go interesowały kwiatki. Więc pytanie, czy co, może oni tutaj jeszcze z rodzinami na przykład byli. Tam w oddali jest ulica główna, którą przyjechaliśmy, słychać jak jeżdżą samochody. Ale tu jeszcze za tymi choinkami, kurde, nie widać tego w kamerze. Jest jakiś budynek dłuższy, większy, inny zupełnie niż ten, po którym teraz chodzę, bo no to jest zwykły koszarowiec, tak? Taki jaki zwiedzamy teraz i pewnie zwiedza Konrad. Zobaczcie, pójdźcie do babci czy do swoich rodziców. Ile jeszcze mamy rzeczy ze Związku Radzieckiego, chociażby ja mam nadal gdzieś w piwnicy taki stary brodzisz metalowy. Pewnie wiele osób coś takiego ma, tych starszych, nie wiem czy kojarzycie. Albo jakieś zastawy, czy cokolwiek związanego z czymś takim. No to jest historia, która jeszcze nie umarła, ona powoli staje się, można powiedzieć, taką historią pisaną w książkach, a nie opowiadaną przez ludzi, którzy ją przeżyli. Ale my jeszcze możemy tknąć trochę tego, poczuć ją namacalnie. Jak oni ogarniają koszary, to tym bardziej ogarnę ten budynek po prawej stronie. Dobra, budynek w słabym stanie się raczej wydaje, więc tu też trzeba będzie uważać. Ale mamy piwnicę, więc tu może coś ciekawego uda się znaleźć. Aha. A nie, są, dobra. Tajemny schron carów. I znajdziemy tam potomków carów. Albo znajdziemy po prostu szafkę na przetwory. No, też jest fajnie, nie ma co narzekać. Te ostatnie pomieszczenia mają inny układ niż reszta, bo mają jakby takie dodatkowe pokoje, zobaczcie. O! Standard. Patrzcie. Gazety pod tapetą. I tutaj oczywiście, o, towarzysz Lenin. Tutaj macie Geroja, ZSRR. Kurde, Łukasz by to przeczytał, ale nie, bo a tak niekoniecznie, chyba że będzie internet. Zobaczcie, 1990 rok. Także tak, miałem to sprawdzić, ale niestety jestem offline. Nie ma tu zasięgu, ale zrobię zdjęcie, wrzucę na story, żebyście mogli zobaczyć naszego Instagrama, a potem to przetłumaczymy. Głównie chodzi mi o ten tytuł tutaj. Znalazłem. Ty mnie widziałeś tam, czy nie? Widziałem. Ja cię w ogóle nie. Zobacz, w ogóle nie wiem, czy też zwróciłeś na to uwagę. No, ogólnie te budynki to w większości wydmuszki. Ale po lewej stronie widać, Tak, że... są inne. Tak, i większość z nich już jest wyburzona. Tak, tak, Bo tak, tutaj tak, widać, tak. że plac, że ktoś, kto zrujnowali i wywieźli grób. Ale jest taki jeszcze jeden inny, który został. Chciałem do niego iść. Pójdziesz ze mną? Tam? No, No to chodź. to idę. Dobra. Zobacz, tutaj chyba były balkony. Ja bym powiedział, że właśnie mieszkali tutaj żołnierze, że wyższą Aha, rangą. wyższy rangą. Może. Natomiast wiesz co przekminiłem? Po pierwsze, zobacz, tutaj jest bardzo dużo śladów stóp. Mega dużo śladów stóp. Tutaj na pewno były jeszcze inne Wsze- budynki. które Były, istniały. ale zobacz, wszędzie jeździły spychacze, co nie? No I teraz powiedz mi coś o niewybuchach, drogi Niemcu. Tu niby karteczki, że nie wybuchy, a jeżdżą spychacze, co nie? Oczywiście nie, na bank tu wiesz, przyszli saperzy z Tak terenu. sądzisz, że to saperzy musieli sprawdzać? Tak, oczywiście. Żadni saperzy raczej tutaj nie byli, tylko był to kto? Helmut z kopareczką. Dokładnie. A po kopareczki to wejdźmy do budyneczki. Te twoje też miały te, bo to te numery? Nie sprawdzałem. No. Bo to widać, że typowo zapis taki radziecki, co nie? Ten rodzaj. Ale fajnie, 91, wysoki numer. Wydaje mi się, że oni to rok i już tego budynku nie będzie. Że będzie on do zniszczenia jak pewnie te, które stały kiedyś obok. A tu są piwnice, wiesz? Ja też byłem w jednym budynku, w którym były piwnice, ale też właśnie w tym uprzątniętym, więc nic tam nie było. Ty, to są normalne mieszkania, wariacie.
No bo to tak wygląda nawet przez te balkony. Trochę mi się skojarzyło to z Prypecią i Właśnie mi też, z Fujiyamą. no i chociażby ta wentylacja taka z cegieł, jak tutaj możecie zobaczyć. Obczajcie. To są mieszkania. To jest kawalerka, albo tak. To jest kolejne mieszkanie. Tutaj powinno być jeszcze, tu jest jedno. I to są 4 mieszkania na jednym piętrze. Tak, ty, czyli to jest normalny blok mieszkalny. I coś takiego to było całe jedno mieszkanie. No, to, nie, Tutaj to masz- są największe. No Co to nie? masz toaletę. Tak, tu masz Tutaj kuchnię. była kuchnia. Ty, ale wiesz co ci powiem? O, widzisz, to są te gazety znowu. A, no, widać. Ale wiesz co ci powiem? Że moja koleżanka na Mokotowie mieszkała w identycznym mieszkaniu. Identyczny Ale prawie taki był, sam rozkład? prawda, taki sam był rozkład. Stąd tylko, o, zobacz, Co mam myśli? zobacz. Lis i zając. Tylko było to z tą, wiesz, tak, tylko było to z tą różnicą, że nie było tego pomieszczenia i kuchnia była tu. No, Jakby to o tyle było przesunięte. Wiesz, ewentualnie to mogli już to zrobić sami mieszkańcy później, w późniejszych Nie. czasach, żeby... Układ tam, wygląd taki sam, tylko nie ma tego pomieszczenia i jest o tyle krótsze mieszkanie. A i normalnie tak samo wyglądało to, też pokój, brak okien, co nie? O, zobacz, też ktoś coś napisał pod farbą. DMB. A wiesz co jeszcze jest ciekawe w takich miejscach i pod takimi zapisami? Ktoś przyszedł, zerwał tapetę, może odpadła sama, nie wiem. Ale podczas budowy tego, czyli w 1946 roku, tak? Czy tam no nie wiem, nie pamiętam No dokładnie. po II wojnie światowej. Po II wojnie światowej ktoś, kto tutaj malował na przykład sufit czy kładł tapety, po prostu napisał sobie to. Kumasz? Tak, I ktoś potem x lat później no. odgrzewał Dajmy ten na to, że napis, nie? 70 lat temu jakiś malowniczy to napisał. Ciekawe, co to znaczyło DMB. Ktoś, kto mógł malować chociażby ten sufit, nie? Tak, bo farba by się Dziabnął. zgadzała, to nie? Dobre, co? I teraz stoi tutaj dwóch kurde gości z Polski. W 80 lat. No, mózg by facetowi wyparował. O, patrz, Tego budynku. jest i Łukaszwili. O, Łukaszwili jest. On nie umie gwizdać chyba, wiesz? Nie umie. Czekamy na niego, czy uciekamy? Dawaj, spieprzamy. Umie. No. Wyjasz się do piwnicy? No mogę bić. No to chodź. Schodzimy w czeluścia. Czeluści? Czcia? No jest czeluście. I chyba czeluści też jest poprawny. Zapałki. Niemiecki. Sicherhetz, Zundeweiren. Zingerdeutsch. Opowiem wam pewną historię. O, Konrad! Chodź, anegdotka jest. Cranberry Jam, potem jest po niemiecku, a potem jest po rosyjsku. I zobacz daty jakie są. 91, 92, 93, więc pewnie z którejś z tych... To be used before. Czemu to jest po Z RFN-u mogli to ściągać i w RFN-ie produkowali, a sprzedawali tutaj. Bez kitu. 91, 2 i 3, no to już... Ale jak to była data ważności to mogło, wiesz, w koncentracji 5 lat mieć. No tak. A propos, my opowiem o kartoszce. Anegdotkę. Okej. Mianowicie byliśmy na wyjeździe w Odessie. No i tam są sklepy Roszena. Pani prosi mnie o pieniądze, pyta się, czy będę płacił kartą, czy gotówką. Ja mówię, kartoszką będę płacił. No i jak zaczęła się ze mnie lać, no to śmiać i w ogóle, to ja taki staję zdębiały, o co chodzi. No przecież mój rosyjski jest całkiem Konrad chciał spoko, ziemniakiem nie? zapłacić. A potem się dowiedziałem, wszyscy za mną też wybuchli śmiechem, a potem się okazało, że kartoszka to jest ziemniak. I tutaj kończy się nasza przygoda po opuszczonym radzieckim mieście. Radzieckie jednostki mają jeszcze wiele do ukrycia i wiele tajemnic, które jeszcze odkryjemy razem z wami. Ale mamy wiele jeszcze jednostek poradzieckich do zdobycia. Oraz Czarnobyl. Oraz nie tylko Czarnobyl. Oraz cały świat. To co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Kolumbijski katar ci się zrobił na rękawie.